Cześć, witam Was w 165 vlogu. Dzisiaj będzie taki odrobinkę nietypowy, a konkretnie chodzi o to, że dostałem zlecenie, pani kupiła mieszkanie z rynku wtórnego i tam było kilka poprawek. No, mieszkanie w nowym bloku generalnie rzecz biorąc. O kimś kupiła, no i chciała tam poprawić i takie, można powiedzieć, bieżące naprawy czy montaże tam. Chodziło między innymi o poprawienie kranu, ale się okazało, później ten kran wymieniałem, już tego na filmie nie ma, ale bo kran musiałem kupić, kran wymienić, za pralką ktoś podłączył na taki pseudo przedłużacz na cieniutkich kablach pralkę, żeby tam założyć gniazdko, wymienić kinkiety, przykręcić jakieś oprawki, zamontować nowe gniazdka, powiesić telewizor, tam wymienić siłowniki pod drzwiczkami w meblach. Takie, można powiedzieć, drobiażdżki, takie misz-masz wszystkiego po trochę. No ale uzbierało się tego pani trochę. Pojechałem w jeden dzień, praktycznie wszystko zrobiłem, tylko później musiałem dokupić kran i te siłowniki, ale to później podjechałem na następny dzień, tego już tutaj nie nagrałem. Ale większość z tych prac właśnie nagrałem. Co ciekawe jeszcze było, pan tam w suficie wkręcił haki, nie wiem czy tam była huśtawka czy co, ale to było na kotwę chemiczną, także no nie było szans tego wykręcić, trzeba było po prostu to wyciąć. Takie właśnie drobne prace, no myślę, że coś nowego, coś ciekawego, mam nadzieję, że Was zainteresuje. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Dziękuję wszystkim, bardzo dziękuję za subskrypcje, za komentarze. Już jeszcze parę subskrypcji i będzie ten mały, wymarzony 1000. To już coś. Także jeszcze raz wielkie dzięki i cóż, no jak zawsze zapraszam za tydzień na kolejnego vloga. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Hej, cześć, moi drodzy, dzisiaj jedziemy na taką robótkę, a właściwie zestaw robótek. Tam klientka kupiła mieszkanie z rynku wtórnego, że tak się wyrażę. I tam jest kilka poprawek, napraw, przeróbek. Chodzi o jakieś tam montaże, jakiś tam luźny kran, jakaś tam przerwa, luka pod drzwiami, to mam taką specjalną szczoteczkę na drzwi, się nakleja, to zobaczycie, mam nadzieję. Jakieś gniazdka, powieszenie telewizora, jakaś regulacja szafki, takie można powiedzieć duperelki, które no, są drobnicą, a mogą być uciążliwe dla użytkownika, także jakieś tam kinkiety powiesić, coś takiego. Mówię, taka drobnica jest tam tego, tam jak mi pani wymieniła, tam jest chyba z 9 albo 10 rzeczy do naprawienia, do poprawienia, do usunięcia. Tam jakiś poprzednik jakieś haki w suficie wkręcił, których wykręcić nie można, bo są zamontowane na kotwę chemiczną, czyli podejrzewam, będę musiał po prostu wyciąć je, bo jeśli są na kotwie chemicznej, to są już nie do ruszenia. Pozostaje tylko wyciąć je przy samym suficie. Czyli takie, jak powiedziałem, duperelki, które tam sobie pani zaplanowała zrobić i zlecić mi. O, tak to nazwę. Co będzie dokładnie, no tam mniej więcej z grubsza wiem, ale tak już Wam mówiłem, jak nieraz się przekonywaliście, co innego, jak mi ktoś to
opiszę, że tak powiem, co jest do zrobienia, a potem wychodzi w praniu więcej albo mniej roboty, także ja już przestałem się nastawiać na to, że jest ściśle tak, jak jest opisane, bo rzadko się tak zdarza, żeby było dokładnie to, co jest opisane, bo przeważnie jest więcej, choć nie zawsze, bo czasami jest tak, że nie wiem, problem jest przez użytkownika, przez klienta wyolbrzymiony, a okazuje się, że drobiazg. Ale często właśnie jest, że mówią, a drobiażdżek, a potem się siedzi parę godzin przy tym drobiażdżku. Także co, jedziemy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, co tam będzie do zrobienia. Cóż, do zobaczenia na miejscu jak zawsze. Dzisiejszą pracę zacznę chyba od najprostszej, a dokładnie przyklejenie takiej jakby szczotki już na drzwi, bo tutaj między drzwiami a podłogą dość spora szpara była, no i tam też nawiewało, także są takie specjalne szczotki, które się przykleja lub przykręca. No a tą będę przyklejał, bo drzwi tutaj nie chciałem niszczyć dziurami, śrubami. No ale zanim przykleję, tutaj benzynką ekstrakcyjną odtłuszczę, przeczyszczę miejsce, w którym będę przyklejał. Zawsze jest dobrze odtłuścić, przeczyścić, żeby to się pewnie i dobrze trzymało. Wystarczy trochę tej benzynki ekstrakcyjnej przetrzeć dokładnie. Ona bardzo szybko odparowuje, także można niemalże od razu przyklejać. No i tam odstawiamy na bok, to jest dłuższe, bo przeważnie to ma metr długości i się docina do szerokości drzwi. No te drzwi były 90, także tutaj 10 cm generalnie musiałem odciąć. Czyli przystawiam sobie do drzwi od początku do końca. No i tutaj sobie zaznaczam miejsce cięcia właśnie przy samym końcu drzwi, tak żeby na całej szerokości to było. No i teraz brzeszczocikiem po prostu to obcinam. Całość jest plastikowa, tylko w środku ma taki metalowy pręcik usztywniający, ale jak jest dobry brzeszczot do metalu, bez problemu sobie z tym poradzi. No i mamy odcięte, teraz tylko te zadziory jeszcze przyłożę, sprawdzę oczywiście, czy jest wszystko ok. Jak jest ok, to te zadziory, które po cięciu były takim nożykiem do tapet, wyrównać, żeby nie było no, tam po tym brzeszczocie tych zadziorów na plastiku. Delikatnie ściąć, wyrównać i jest elegancko. No i tutaj mamy przygotowane, możemy to teraz tą folię ściągnąć i przyłożyć i ładnie przykleić, dobrze docisnąć i tak, żeby te włoski były równo z podłogą, wtedy one się też nie podwijają przy otwieraniu, nie haczą. A wszystko jest ładnie uszczelnione, tam spod drzwi nie nawiewa. Te listwy są w różnych kolorach, także można sobie dobrać do drzwi. Jak widzicie, od razu po przyklejeniu można otwierać, zamykać drzwi, to się ładnie trzyma.
No i teraz tu jest problem z kranem. No, powiem Wam, że tutaj był trochę ciężki dostęp z dostaniem się, trzeba było szufladę wyciągnąć. No, ten model szuflady przy wyciągnięciu od spodu trzeba było odkręcić dwie śrubeczki, z boku zdjąć zaślepki. Są takie dźwignie, które się unosi i wtedy szufladę można wyciągnąć. No ale tutaj generalnie zdjąłem tak, żeby obejrzeć, jaka jest przyczyna ruszania się tego kranu. No ten kran generalnie się okazało, że był do wymiany, go tam odrobinę dokręciłem, ale generalnie na drugi dzień potem przyjechałem i tutaj wymieniłem cały kran. Także tutaj to była taka bardziej diagnostyczna praca niż naprawcza, bo ten kran już, no powiedzmy, nazwijmy to, że się wysłużył. No tu z dostępem trochę też był problem, ale mam taki klucz sprytny, z którym sobie w miarę poradziłem, tam w miarę dociągnąłem, żeby ta bateria tam na tej umywalce nie latała. Także no, szufladę montuję z powrotem. Tutaj potem przyjadę na następny dzień wymienić ten kran. Teraz pralka, no tutaj właśnie pralka była podłączona na takim niby przedłużaczu, no ten przewodzik od tego niby przedłużacza, przewody miały po milimetr, no były strasznie cienkie, no do pralki stanowczo za cienkie. I poza tym nie rozumiem, czemu tam nie było gniazdka w ogóle, tylko było tak do puszki na jakiś kabel podłączone, że zresztą zaraz to zobaczycie. No i tu jak widzicie kawałek przedłużacza i taka goła puszka, przewody tam na wierzchu, no tak trochę z pralką, nie bardzo. Jak widzicie mam nowe gniazdko, ten niby przedłużacz rozepnę, zlikwiduję i założę normalne gniazdko. I tak wiem, teoretycznie rzecz biorąc tutaj w łazience powinno być gniazdko hermetyczne z klapką, tylko tutaj z tego względu nie zakładałem takiego gniazdka, jak klapka by się podniosła do góry, odpychałaby pralkę, i tam z boku by się te szafki nie otwierały, dlatego założyłem takie zwykłe gniazdko. Na pewno zdecydowanie lepsze takie gniazdko niż takie połączenie jak tutaj było. Tu oczywiście wcześniej prąd, bezpieczniki wyłączyłem, nie pokazałem, ale tak, że od razu mówię, nie robię tego tu pod prądem, bezpieczniki są wyłączone. No i teraz założę tutaj nowe gniazdko i pralkę wtedy bezpośrednio już do gniazdka się podłączy. Tu jak widzicie są po dwa przewody z każdego koloru, czyli jest połączenie szeregowe. Zawsze przy gniazdkach trzeba pamiętać, żeby przewody dokręcić solidnie, żeby nie było luzów, żeby się łuk nie robił później, bo się takie gniazdko wypala. Tym bardziej właśnie przy urządzeniach, które dużo prądu potrzebują, wtedy te łuki robią się, przewody się bardziej grzeją, jak są luźne, robią się łuki i po prostu się całe gniazdko wypala. Także tutaj należy pamiętać, żeby to naprawdę solidnie dokręcić. No i łączymy tutaj po dwa kolory.
po dwa kolorami, czyli brązowy czy szary, to przeważnie jest fazowy, niebieski, tak zwany najprościej nazywając minusowy, tak po chłopsku, neutralny, a zielono-żółty to jest przewód ochronny. Czyli ten zielono-żółty zakładamy tam, gdzie jest bolec w gniazdku. I wszystkie przewody dokręcamy do oporu, żeby nie było luzów. No i teraz osadzam to w puszce, przykręcam, przytwierdzam. Tutaj też należy to solidnie przykręcić, żeby co prawda tej pralki nikt nie będzie wyciągał, także tego gniazdka raczej nie wyrwie, ale zawsze w puszce trzeba też dobrze to dokręcić, żeby się stabilnie trzymało. I jeszcze raz przy skręconym gniazdku dociągam te śruby, tak żeby było pewne, że są solidnie poskręcane te przewody. No i teraz zakładam osłonę i mamy w sumie gniazdko zamontowane i sami chyba przyznacie, że lepiej mieć takie gniazdko niż na tym niby przedłużaczu pralka, żeby pracowała. No i tu mamy zrobione, czyli będziemy mogli włączyć bezpiecznik i podłączyć pralkę tak, jak powinna być. No i tutaj, jak widzicie, mam bezpiecznik. Włączam go z powrotem. Wszystko ładnie działa, możemy pralkę wsunąć z powrotem na swoje miejsce. No i tutaj mamy łazienkę zrobioną, zaraz przejdziemy do następnego pokoju. I tutaj właśnie na wprost widzicie tą szafkę. I dlatego nie dałem tego gniazdka z klapką, bo pralka by nie doszła do końca. Tutaj tak w sumie to wszystko było na styk, tak żeby się ta szafka otwierała, a ta szafka się otwiera uchylnie, czyli od góry do dołu, także musiało tutaj być takie gniazdko, jakie było. I teraz w tym pokoju tutaj mamy do założenia ramkę, jak widzicie, bo gniazdka były bez ramki. No i wymiana kinkietów. No ale zaczniemy tutaj właśnie od tej ramki. Jeszcze sprawdzam, czy wyłączałem prąd, czy nie. I teraz tak, te wierzchnie obudowy musimy zdemontować, żeby ramkę założyć. No i tutaj wypinamy, tu jest internet. To wypinamy, żeby ramkę można było założyć. Trzeba tą kostkę wypiąć z tej obudowy. I teraz możemy założyć ramkę. Tutaj właśnie trzeba przełożyć ten przewód. Ta ramka ma takie języczki i po prostu trzeba dobrze ucelować
i powciskać tą ramkę w otwory właśnie w tych i teraz możemy te wierzchnie pozakładać. Czyli to z powrotem wciskamy na miejsce. No i wciskamy w ramkę. Teraz gniazdo telewizyjne, tutaj też wciskamy. No i osłona od gniazdka, no tutaj na śrubkę wciskamy i na śrubkę przykręcamy i w sumie wszystko jest zmontowane. No i teraz tutaj musimy wymienić te stare kinkiety na nowe, czyli te musimy zdemontować i zamontować nowe kinkiety. Tu jak widzicie jeszcze jest do malowania ściana. No pani mówiła, żeby kinkiety założyć, że później sobie tam z tym poradzą, żeby tylko było podłączone. No i tutaj nie ma filozofii, z tej kostki wypinamy cały ten dwa przewody i to wszystko. Także tutaj demontaż jest stosunkowo prosty, zresztą montaż też nie będzie zbytnio skomplikowany. No i kinkiet mamy zdemontowany, jeszcze tylko uchwyt wykręcić ze ściany. Jak widzicie, jeszcze zostało pod kinkietem resztka tapety, ale to też oczywiście ściągniemy. No i tutaj kinkiet już jest w komplecie zdemontowany. Tutaj tę resztkę tapety zdejmę oczywiście, bo to tam nie mogła pani zdjąć, bo był kinkiet przykręcony. No i z drugim dokładnie to samo. No i tutaj mamy nowe kinkiety. Widzicie, no bardziej takie zgrabne, nowocześniejsze. Tutaj uchwyty są mniejsze, także musimy zrobić nowe otwory. Tylko muszę wymontować właśnie ten uchwyt z tej obudowy całej. I teraz, jak widzicie, jest dosyć spora różnica. No tutaj jest ważne, przy tym kinkiecie jest też ważne, żeby no, równo ten uchwyt zamontować, bo no jak się przekosi, to na tym kinkiecie od razu będzie to widać. Także tutaj trzeba pod poziomiczkę, czy tam pod laser, jak to ma, równiutko sobie zrobić punkty wiercenia, żeby ten uchwyt był równiutko do ściany przykręcony. I przy drugim kinkiecie dokładnie to samo.
Tam jakby ktoś zwrócił uwagę, że tam miejsca po starych kołkach są, że można było na stare miejsca. No jeden można było teoretycznie wykorzystać, ale pani mówiła, że później one będą zalepiane, żeby zrobić nowe. No to tak też robiłem. Także mamy pozaznaczane i możemy wiercić tutaj na kołeczki i szósteczki. Że pod jeden kinkiet mamy zrobione, jeszcze pod drugi od razu zrobię. Tutaj sprawdziłem, kable tutaj też oczywiście trzeba zawsze sprawdzać, jak idą kable, ale tutaj idą właśnie od tego gniazdka, które jest na dole, tam zresztą też jest na dole włącznik do tych kinkietów, także kabel idzie prosto w dół, także po bokach śmiało mogłem wiercić. No, otwory mam porobione, teraz koszulki i będziemy mogli pozakładać koszulki i poprzykręcać uchwyty do tych kinkietów. I te stare kostki powykręcam, bo w kinkietach są już kostki fabryczne, także no nie będę tam przerabiał, po prostu przykręcę do tych fabrycznych kostek w kinkietach, a te stare kostki po prostu zdemontuję. Zresztą tutaj, jak widzicie, jest na 2 przewody. W tych nowych kinkietach jest też trzecie na ten przewód ochronny, także potrójna kostka, także no, przewody ochronne, skoro są, też trzeba zamontować. Tylko najpierw, tak jak mówiłem, poprzykręcam uchwyty do tych kinkietów. No jeden mamy. Teraz tak widzicie, właśnie jak mówiłem, tu jest też na przewód ochronny, jest potrójny, czyli wykorzystujemy tą kostkę i przykręcamy. Na tej plastikowej osłonce pod kostkami są wytłoczone symbole LN, LN i PE, czyli fazowy pod L, neutralny pod N i PE ochronny. I tak też te przewody przykręcamy. Chociaż jakbyśmy przykręcili, generalnie rzecz biorąc, L pod N, tam nic wielkiego by się teoretycznie nie stało, ile to by nie były LEDy, ale generalnie jest zasada taka, żeby przykręcać tak, jak jest oznaczenie. Czyli N neutralny to niebieski przewód, L fazowy, brązowy lub szary i PE żółto-zielony. No i tutaj mamy kostkę skręconą, teraz możemy to do tego uchwytu ten cały kinkiet zamontować.
I to jest część w takich kinkietach czy lampkach, której powiem Wam szczerze nie za bardzo lubię, bo śrubeczki są malutkie, jak mam duże paluchy, to no nie zawsze mi to współgra, że tak powiem, i no nie za bardzo lubię właśnie montować takich małych śrubeczek, przykręcać, tam jeszcze mało miejsca jest. Już mi się kiedyś zdarzyło, że śrubka mi spadła, gdzieś poleciała i szukałem pół godziny, bo nie mogłem znaleźć. Także to jest taka część w tej pracy, której no niezbyt lubię, że tak powiem. No i tutaj tak do oporu dokręcamy z tego względu, żeby no tam niby kloszem można ruszać, ale chodzi o to, żeby można było ruszać tylko kloszem, a nie całym kinkietem przy ścianie. Także ta część, która jest przykręcona właśnie do tego uchwytu, ma być nieruchoma, stabilnie przykręcona. No i tutaj mamy żarówkę, w komplecie była taka przyssaweczka, bo tutaj jest równo z kloszem ta żarówka. I ta przysawka no bardzo ułatwia, że tak powiem, zamontowanie czy potem zdemontowanie takiej żarówki, bo tam nie bardzo jest jak palce włożyć. Także żarówkę jak założymy, tą przystawkę ściągamy i mamy tu jedno zrobione. No tutaj w przypadku drugiego kinkietu cała procedura, że tak powiem, jest dokładnie taka sama, także pozwólcie, że tutaj trochę przyspieszę tą pracę. No i drugi kinkiet mamy zamontowany. Teraz jeszcze oczywiście sprawdzenie, czy wszystko działa jak powinno. No i teraz próba generalna, cyk, świeci, czyli jest ok, możemy iść pracować dalej, kolejne rzeczy robić. To jest już w salonie, w dużym pokoju, tutaj było zastawione, tu były jakieś przyklejane płyty. Tutaj też, no, jak widzicie, jest miejsce na gniazdka, ale te przewody nie były podłączone w ogóle do prądu. Potem zobaczycie, tam było odcięte trochę niżej. Tutaj sobie te wszystkie przewody szykuję do montażu, bo tutaj pani chce mieć gniazdka, to wszystko będzie za telewizorem. I zwróćcie uwagę, że ta czerwona puszka jest tak nie do końca wymiarowo, jeśli chodzi o odległości, zamontowana, także tutaj ramkę na 4 gniazdka, no to tutaj jest idealnie, ale te czerwone nie pasowało do ramki i no też nie do końca pasowało na osobne gniazdko, zresztą później zobaczycie. Póki co na razie tutaj przygotowuję sobie do montażu właśnie podgniazdka, czyli tutaj będą 4 gniazdka w jednej ramce. I tu, jak zauważyliście, będzie wszystko też oczywiście łączone szeregowo. Montaż zacznę od ostatniego. No i tu momentami też będę przyspieszał to wszystko. I tu na tej samej zasadzie na uziemienie
żółto-zielony, neutralny niebieski i czarny czy tam brązowy fazowy przewód. Tu jak widzicie, te gniazdka są dostosowane do połączeń szeregowych. Te ostatnie oczywiście ma pojedyncze kable, ale wszystkie pozostałe właśnie będą łączone po 2 przewody tych samych kolorów do jednego gniazdka. No i też tutaj oczywiście trzeba pamiętać, żeby to dobrze podokręcać. Oczywiście tego na razie jeszcze nie montuję, tylko przykręcam do gniazdek przewody. Później wszystko będę już skręcał na gotowo. I tutaj właśnie następne i tutaj już po 2 żyły obok siebie, czyli 2 niebieskie obok siebie, 2 żółto-zielone, no i 2 czarne. To już jest typowe połączenie szeregowe. Mamy kolejne, jeszcze 2. No i zostaje nam ostatnie gniazdko, czyli tutaj będzie wychodził ten przewód z lewej strony zasilający, który jest odłączony na razie. I z prawej strony macie ten przewód, który zasila resztę gniazdek, że tak się wyrażę. Czyli to ostatnie gniazdko podłączę i wtedy będę mógł to wszystko montować już na sztywno do ściany. I tu jak widzicie jest przewód jeden czarny, jeden brązowy, ale to są oba fazowe. Czyli to jak mam już przewody popodłączane, teraz możemy to w puszkach montować, tylko co jest ważne, zawsze to pierwsze gniazdko trzeba tutaj złapać poziom i przykręcić w poziomie, żeby potem to wszystko nam gdzieś nie uciekało, a żeby na pewno nam się wszystkie 4 idealnie spięły ze sobą, żeby potem ta ramka pasowała. Także tutaj teoretycznie rzecz biorąc nie może być żadnych przekoszeń. Czyli niezawodna poziomiczka i ustawiamy gniazdko w poziomie, tak żeby było idealnie prosto i wtedy będziemy mogli to dociągnąć do ściany. Bo jak widzicie teraz jest przekoszone, choć wygląda niby na równo, ale właśnie pod poziomiczkę i te wkręty przykręcam, dociągam i wtedy jak to jedno mam wypoziomowane, resztę mogę podpinać. One się automatycznie już tam mają takie miejsca, także idealnie potem się spasowują z tym pierwszym. Tych gniazdek całych co prawda nie będzie widać, bo będą za telewizorem, ale to nie znaczy, że mają być, nie wiem, przekoszone czy źle zamontowane, chociaż tak jak Wam mówiłem, ta czerwona puszka ostatnia od kabla telewizyjnego nie do końca była zamontowana tak jak powinna, jeśli chodzi o odległość, także nie pasowała na ramkę na 5 wejść, ani też nie do końca pasowała pod ramkę osobną.
I musiałem, no nie, tam już nie chciałem też piłować, szlifować tej ramki ostatniej. Zresztą zobaczcie, tam troszeczkę od ściany będzie odchodzić. No ale tu pani mówiła, że to nie ma specjalnie znaczenia z tego względu, że to będzie schowane za telewizorem. Ja co prawda nie lubię takich montaży, że coś tam gdzieś odstaje, no ale nieraz właśnie tak jest i tutaj jakby się pani uparła, no mogłem zeszlifować trochę tą ramkę i tak, żeby doszła do końca. No ale tutaj pani powiedziała, że no, nie ma takiej potrzeby, bo to będzie schowane za telewizorem i tak dalej. Tak to wyszło, chociaż no, tak widzicie tutaj, no tak ta puszka właśnie jest tak trochę niewymiarowo osadzona. No i teraz ramka. Czyli zakładamy rameczkę. Jak widzicie, ładnie wchodzi, jak jest wszystko równo skręcone. I teraz możemy poprzykręcać już te ostatnie elementy. No i to mamy zrobione i teraz ta telewizyjna i tutaj właśnie zwróćcie uwagę, że ona już tutaj dochodzi niby na równo do ramki, ale sama ramka no już nie całkiem do końca, chociaż starałem się odepchnąć właśnie tą ramkę, tą obudowę całą, tą niebieską maksymalnie odepchnąć od tej ramki poczwórnej, żeby weszła ta obudowa do tej ramki i powiem wam, że no nie do końca chciała wejść, chociaż to było z tej samej serii, z tej samej linii i tutaj jak widzicie to jest tak to, co tutaj mówię właśnie, że trochę od ściany odstaje, co mi się niezbyt to podobało, ale pani powiedziała, żeby to zostawić. No i teraz pora na montaż wieszaka pod telewizor i całego telewizora na ścianie. Jak zwykle 2000 śrubek, dystansów, podkładek. To będziemy musieli potem dopasować odpowiednie do tego telewizora, który będziemy montować, bo jest kilka rodzajów śrub, dłuższe, krótsze, większe, mniejsze. Musimy dopasować gwinty do takich, jakie są w telewizorze. No i tutaj mamy sam wieszak. Oczywiście zdejmujemy osłony z tego wieszaka, bo pod tymi osłonami jest miejsce właśnie na śruby, do którymi będziemy przykręcać do ściany. Tu jeszcze musimy zdemontować właśnie ten talerz, cały tą blachę, co tutaj widzicie na podłodze. No musimy zdemontować, bo to będzie przykręcone do telewizora i potem to z telewizorem będziemy montować na tym wieszaku. Tylko tutaj oczywiście telewizor na czymś miękkim trzeba położyć, bo go trzeba na twarzy, tak się wyrażę. Tutaj trzeba zdemontować oczywiście nóżki od telewizora. W przypadku tego telewizora jest tutaj stosunkowo prosty demontaż. Wykręcamy jedną śrubę, właśnie tą widoczną. Z jednej nóżki i z drugiej nóżki i później jest jedna śruba po jednej śrubie ukrytej. I tutaj w samej nóżce w środku jest kolejna śruba, którą odkręcamy. Pół obrotu przekręcamy nóżkę i to wszystko odchodzi.
Także jedną nóżkę mamy zdemontowaną, tutaj kawałeczek przekręcamy. I nóżki mamy zdemontowane, teraz możemy założyć tą płytę, która będzie trzymała telewizor. Tutaj ma jeszcze szersze uchwyty, że jakby był większy rozstaw, ale tego nie potrzeba montować, bo tutaj idealnie pasuje. A teraz dopasowujemy śrubę, czyli długość i grubość gwintu. No i mamy odpowiednie. I tutaj trzeba też pamiętać, żeby dobrać odpowiednie dystanse, czyli te czarne, takie grubsze podkładki. I te dystanse dajemy między telewizor, a właśnie ten element, na którym będziemy wieszać telewizor. Tak, żeby ta cała płyta no nie opierała się bezpośrednio na telewizorze, tylko na tych dystansach. No i tak ze wszystkich czterech stron dokładnie robimy tak samo. Czyli ja tu podkładam dystans, łapię śrubą, potem to wszystko będę już dociągał, skręcał na gotowo. No i teraz dokręcam, tutaj ja zawsze przynajmniej dokręcam to krzyżowo, czyli po skosie. I teraz no, trzeba zdjąć pomiary, bo tutaj pani sobie zażyczyła, żeby ten telewizor był parę centymetrów nad właśnie tym blatem, tak jak tutaj widzicie, pani pokazuje. No i żeby też był na środku. Czyli musimy złapać środek tego telewizora, tego uchwytu, tak żeby on nam właśnie wychodził dokładnie tak, jak pani sobie zażyczyła. Czyli tam jest parę centymetrów, ja sobie jeszcze uchwyt przystawiam. No każdy ma różne sposoby tam odmierzania. Ja sobie tutaj środek właśnie do końca telewizora i tak, żeby wychodził za te gniazdka, żeby te gniazdka były ukryte. I najpierw właśnie łapię środek, tak żeby tam, gdzie będzie środek tego całego wieszaka. Tutaj mogłem sobie po ścianach rysować, bo pani wie, że i tak będzie później tam malowane. No i teraz tak mniej więcej przystawiam sobie to tam, gdzie zaznaczałem kreskę i w tym środkowym otworze właśnie mam środek telewizora. I teraz jeszcze, żeby od ściany dojść, żeby był na środku, czyli tam po parę centymetrów z jednej i z drugiej strony, on po prostu na tej ściany będzie kawałeczek wychodziło z jednej i z drugiej strony, tak żeby no, ten telewizor, krótko mówiąc, wychodził idealnie na środku tej ściany. Teraz mierzę tutaj sobie do środka mniej więcej. No tutaj jak widać z jednej strony mi uciekło, no przyznaję, także mała korekta. Czyli mierzę całą ścianę, szerokość tej ściany i z tego wybieram po prostu środek. Tu jeszcze szerokość telewizora. Teraz odmierzam tak, żeby właśnie po te parę centymetrów z jednej i z drugiej strony zostało, a telewizor wychodził idealnie na środku. No i teraz uchwyt. I tutaj też oczywiście poziomica. Przystawiam, żeby ten telewizor też nie był gdzieś po skosie, żeby głowa nie bolała, później kark bolał od skrzywionej głowy do oglądania.
Jak złapałem poziom, zaznaczam punkty wiercenia. Te w razie czego, te w środku oczywiście tam nie będę dawał, ale właśnie 4 po bokach, jak tu widzicie, te z prawej, z lewej strony otwory, bo to na 4 kołki. I tutaj nawiercam najpierw sobie wiertłem szósteczką, takie można powiedzieć otwory prowadzące. No i teraz zmieniam wiertło na 10, bo te koszulki tutaj, kołki są 10, czyli muszę z 6 rozwiercić na 10. Czyli wszystkie 4 otwory rozwiercam i teraz będę mógł pozakładać koszulki i przykręcać. Kołki, śruby do mocowania tego wieszaka oczywiście były w komplecie. No i teraz możemy mocować wieszak. Tutaj sobie najpierw łapię wszystkie 4 śruby palcami, tak żeby tylko wisiał, potem sobie będę mógł to skręcać. I tutaj jedną stronę dokręcam, ale nie dokręcam też do samego oporu, że tak powiem, z tego względu, że tutaj jest pole manewru, także muszę sobie też wyłapać poziom i z poziomicą dociągnąć to wszystko, tą stronę. Wtedy drugą stronę będę mógł swobodnie sobie przykręcać, czyli tutaj pod poziomicę ustawiam wszystko i wtedy dopiero trzymam poziomicę i sobie dokręcam to już do oporu tą stronę. Wtedy już mam pewność, że mi to nie ucieknie przy dalszym skręcaniu. No i teraz jak mam złapane, teraz mogę pozostałe śruby już podokręcać do oporu. No i wieszak mamy zamontowany, można założyć z powrotem te maskownice, osłony. No i teraz można się brać za wieszanie telewizora. Tutaj jest stosunkowo proste, bo tutaj jest te półkole wycięte i tutaj tylko się zakłada właśnie tą wypustką na ten wieszak i jest śruba kontrująca, która ściąga to wszystko ze sobą. Ten telewizor naprawdę wisi bardzo, bardzo stabilnie, nie ma szans, żeby wypadł. Tutaj oczywiście tam Panie przytrzymuje, ja z drugiej strony tą śrubę kontrującą dociągam, tak żeby to już było pewne, że on będzie wisiał. Jeszcze pozostanie ustawić kąt nachylenia. Tutaj też oczywiście skonsultowałem, pod jakim kątem nachylenia Pani sobie życzy ten telewizor. I jak już ustaliliśmy, to też oczywiście te śruby od kątu nachylenia kontruję, tak żeby on się już potem nie przestawił. Czyli tutaj jest śruba z jednej i z drugiej strony, te obie śruby dociągam.
i można przesuwać, ale już się kąt nachylenia nie zmieni. Teraz jeszcze tylko sprawdzamy poziom, czy trzyma. Jak widzicie, wszystko jest w oczku, jest ładnie. Telewizor mamy zamontowany i tutaj, oczywiście korki włączyłem. Tutaj, jak widzicie, było właśnie połączenie, są przewody, które były odłączone od tych poczwórnych gniazdek, które tam wcześniej montowałem, które są za telewizorem, czyli tutaj muszę to porozpinać i podłączyć właśnie ten przewód, że tak powiem, zasilający do tych gniazdek, które są teraz za telewizorem, bo wcześniej to było po prostu odpięte, odłączone, bo te gniazdka były pozaślepiane. No teraz jak będą użytkowane, to dobrze by było je podłączyć. No i tutaj na kostki Wago. I tutaj wrócimy do kostek Wago, bo tutaj jest więcej przewodów, tylko te muszę tutaj okorować, bo one były obcięte na równo. Muszę tutaj zdjąć izolację, żeby po prostu w kostce to wszystko połączyć. No i teraz możemy te przewody wszystkie połączyć. Tutaj te kable, strasznie krótko to się obciął, także mało miejsca jest, mało pola manewru. I tutaj do każdego przewodu odpowiednią kostkę i łączymy wszystkie przewody właśnie na kostkę Wago. Tutaj używam szczypczyków, bo po prostu palcami niewygodnie. I te co do gniazdek, oczywiście tak samo wszystkie te kolorami podłączam to gniazdko. Tutaj puszka jest głęboka, także spokojnie te przewody się tam ładnie schowają w puszce i gniazdko będzie przylegało do ściany. A przewodów tu jest tyle, dlatego że jeszcze tam gdzieś wychodzi na ogród gniazdko z tej puszki właśnie też. Teraz te przewody tam gdzieś w puszce układam. No i te gniazdko z powrotem montuję do ściany. Jak widzicie, ładnie wszystko weszło, gniazdko przylega, to można dokręcić i mamy podłączone te poczwórne gniazdka, które tam wcześniej montowałem. No i mamy zrobione, także też oczywiście tutaj był bezpiecznik wyłączany, jakby co. Potem włączyłem bezpiecznik, sprawdziłem połączenia, także nie jest tak, że robiłem na pałę. No teraz można tutaj spokojnie za tym telewizorem właśnie podłączyć telewizor, jeszcze jakieś tam urządzenia bez żadnych przedłużaczy. Że to mamy zrobione. Telewizor zamontowany, pozostanie nam obcięcie właśnie tych haków. I tutaj te haki właśnie w suficie były montowane na kotwę chemiczną, także nie było najmniejszych szans, żeby je wykręcić, czyli tutaj po prostu trzeba było je wyciąć. Tutaj panią ostrzegłem, że mogę lekko uszkodzić sufit czy coś. Pani mówiła, że i tak tu będzie odświeżany, tak żeby się tym nie przejmować. Także haki tutaj staram się w miarę równo z sufitem obciąć, żeby tam nic nie sterczało. Jak widzicie, flex daje radę, jeden i drugi hak. Pewnie tu kiedyś była jakaś huśtawka albo hamak, nie wiem co tam było zamocowane, ale te haki generalnie były nie do wykręcenia, trzeba było je wycinać.
No i to mamy zrobione. Jeszcze na koniec właśnie tutaj musiałem wziąć na wzór wspornik, siłownik, bo tutaj w drzwiczkach opadało, to razem z kranem później kupiłem i tutaj nowe zamontowałem. Tylko jeden musiałem zdemontować, żeby po prostu wziąć na wzór, żeby kupić odpowiednie. No i to tak to mniej więcej wyglądało. To tyle na dzisiaj. No i tak, moi drodzy, porobiłem, tak widzieliście, no sporo tych pierdółek było. No tam jeszcze doszła ta pralka, bo tam podłączenie, no ktoś na kabelek, w sumie kawałeczek przedłużacza i przewód jedynka, nie wiem czemu tam gniazdka nie dał, to mnie powiem wam zastanawia. Tam powinno być, no, wyciągnął gniazdko i taki przedłużaczyk dał cieniutki. Nie wiem czemu to miało generalnie rzecz biorąc służyć, no ale tam jak widzieliście gniazdko założyłem i no i cóż, telewizor powiesiłem, te gniazdka założyłem, tam było tamte były zalepione tam gdzie za telewizorem, no i kabel był odcięty, także tam jak widzieliście w tej puszce musiałem połączyć. No haki przy suficie musiałem pościnać, bo były zamocowane na kotwę chemiczną, także no najmniejszych szans nie było, żeby je wykręcić. To można było o tym po prostu zapomnieć. Tylko wycinka została. No kinkiety to kinkiety. Także takie, no można powiedzieć, duperelki, popierdółki były robione, no ale trzeba było to zrobić. Kurde, gdzieś się pobłądziłem na tym osiedlu, pierwszy raz jestem. I tam jeszcze kran latał, ale kran to powiem wam, tam trzeba wymienić, bo tam raz, że on puszcza, dwa, że się zacina, pani mówiła, żeby tam kran nowy żeby tam nowy kran jej kupić, założyć, no i ten wysięgnik, ten siłowniczek do drzwi. No, a i ta szczotka cała, ta przy drzwiach, bo tam szpara była, to są takie szczotki właśnie specjalne, się przykleja, bo są też takie przykręcane, no ale nie chciałem tam pani dziur robić w drzwiach, także taką taśmą przylepną tam dobrze odtuściłem benzyną ekstrakcyjną. No i tyle, no to co robiłem widzieliście, taki miks robót. No tam potem jeszcze malarz będzie wchodził i tak dalej. No, telewizor jak telewizor, chyba wam nawet nie pokazywałem, jak montowałem telewizory, także była okazja. No, także to chyba tyle na dzisiaj. Ja jadę dalej, chociaż kurde dzisiaj sobota, ale jeszcze mam parę punktów. Będzie co nagrywać. Wam już dziękuję. No i do zobaczenia przy następnych robotach. Cześć.